Buongiorno. Cześć Macieju. Cześć Andrzeju. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj przy modelu bardzo ważnym dla Ferrari, przy modelu 296 GTB. Przełomowym można powiedzieć. Jeżeli Ty używasz takiego słowa, to znaczy, że to rzeczywiście jest przełom. Zaraz nam, mam nadzieję, opowiesz dlaczego. Jest to pierwsze drogowe Ferrari z V6. Było dużo hałasu o to, jak to Ferrari i V6. No wiemy już też, że ten samochód tworzy przepiękny hałas, przepiękny dźwięk, ale do tego też dojdziemy. Macieju, pierwsze pytanie jest takie. Czym jest 296 GTB i jak się plasuje w całej gamie Ferrari? Można powiedzieć, że jest to nowe rozdanie w naszej marce, ponieważ tak jak wspomniałeś, nie mieliśmy wcześniej drogowego modelu z silnikiem V6. No było Dino, które no faktycznie Ferrari nie było, tylko było sprzedawane pod osobną marką Dino, więc mamy tutaj zupełnie nowe rozdanie w naszej historii. Co się zmieniło? Do tej pory, powiedzmy, ta linia modelowa, czy te propozycje w naszej gamie były napędzane silnikami V8. I nawet stylistycznie, jak spojrzymy od 458 Italia, 488 GTB, F8, te samochody były powiązane. No to jest zupełnie nowy kształt. I dlatego Ferrari w swojej komunikacji podkreśla, że to nie jest następca F8, bo to jest po prostu nowe rozdanie, nowa propozycja w naszej gamie modelowej, czyli 296 GTB, no i teraz też w wersji Spider, czyli 296 GTS. Nie? Które już mieliśmy możliwość poznać w trakcie prezentacji w salonie. F8 już nie można zamówić, prawda? F8 na dzień dzisiejszy nie, więc w oczach wielu to będzie model, który zastąpił jakby tą propozycję, dlatego mówię, że w naszej gamie to jest nowe rozdanie, ale kontynuujące jakąś linię. Więc to jest no, najbliższe definicji, można powiedzieć, zabawki z naszych wszystkich modeli. I faktycznie, statystycznie 458, 488, F8 sprzedawaliśmy najwięcej, no bo to jest dwumiejscowy samochód, zaprojektowany tak naprawdę jak bardzo szybki go-kart. Zresztą Ferrari też odwołuje się do tego, odwoływało się podczas prezentacji. Również z tego względu, że mamy tu krótszy rozstaw osi niż w F8. Dla podkreślenia tych emocji z jazdy, wrażeń z jazdy właśnie na poziomie bardzo szybkiego go-karta. I faktycznie, czy w tamtych samochodach, czy w 296 wykorzystać potencjał samochodu jest najprościej, bo to auto najłatwiej się słucha i jest zaprojektowane, można powiedzieć, wokół kierowcy, aczkolwiek tak naprawdę prezentując to auto musimy zacząć od silnika. No i mamy tutaj serce. Jest to zupełnie nowe serce w gamie, prawda? Nie jest to przeróbka, nie jest to jakby reinkarnacja żadnego silnika wcześniej montowanego. Co tutaj się dzieje? Wiesz co, to co powiedziałeś o sytuacji rynkowej, przypomniało mi sytuację z 488 GTB, które jako doładowane Ferrari zastąpiło wolnosącą Italię. I tam też był taki moment zawahania ze strony klientów, czy to na pewno jest 100% Ferrari. No wypadałoby odchrząknąć i powiedzieć F40, tak? Też V8 turbo doładowane. I 2.9 pojemności, prawda? I 2.9 pojemności, ale no nie mieliśmy tam powiedzmy dużej fali zamówień po premierze, dopiero jak klienci mieli okazję pojeździć tym samochodem. Pierwszym 488 przez 2 miesiące zrobiliśmy ponad 10 000 kilometrów. Także 2 miesiące 10 000 kilometrów. Tak. Jeździliśmy nim absolutnie codziennie, czasami nawet nie wyłączaliśmy silnika i klienci poznali, aha, no to jest 100% Ferrari, jest zaprojektowane tak jak każdy nasz model, czyli jako doskonałe narzędzie do jazdy. I tu ta sytuacja mi się ponowiła, bo pojawiły się dane techniczne, V6, hybryda, ok, zainteresowanie było takie umiarkowane, ale każdy, kto się przejechał tym samochodem, wie, że to jest doskonała maszyna. Mieliśmy prezentację dla dealerów, zapytali nas instruktorzy, co sądzicie o tym samochodzie. No jest doskonałe, po prostu jest doskonałe. Słowo o silniku. V6, kąt rozwarcia cylindrów 120 stopni i to muszę powiedzieć. Silnik, który zdobył mistrzostwo F1 w kategorii kierowców w 1961 roku i dla konstruktorów w 1982 i w 1983 w Ferrari to też była V6 o kącie rozwarcia cylindrów 120 stopni. Więc uzasadnienie historyczne mamy, a tutaj jeszcze mamy uzasadnienie techniczne, czyli 830 koni, złączonego napędu elektrycznego i spalinowego, 663 z samej jednostki napędowej, 740 Nm momentu obrotowego, no i osiągi 2,9 sekundy do setki, 7,6 do 200, także no parametry absolutnie topowe w klasie.
Przy czym no dalej wierne zasadzie, że liczy się stosunek mocy do masy. Cały samochód waży 1470 kg. No właśnie, to jest jakby tutaj więc- też wyczyn przy elektryfikacji. Wiemy, że masa Baterie ważą swoje. bardzo lubi iść Tak. mocno w górę, a tutaj po prostu udało się zachować tę masę na bardzo no, rozsądnym poziomie. Można by wręcz powiedzieć, że chyba znowu najlepszym w klasie poziomie, tak? Tak. Powiedz mi, czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że również ostatnio zaprezentowano podczas finali mondiali na imprezie, na której miałeś chyba okazję być. Byliśmy na Premiera bolidu nowego Tak. Hypercara Ferrari, który Tak w jest. przyszłym roku w Le Mans i on ma również Wraca do fałszustkę wyścigów. i to jest silnik, który pochodzi, jakby to jest wyczynowa wersja tego silnika, prawda? Wraca do wyścigów po 50 latach, Tak. długodystansowy w tej głównej klasie. I to jest silnik też V6, kontrrozwarty z 120 stopni, wywodzący się z wyścigowej odmiany 296, czyli z wersji GT3. GT3. Natomiast samo jakby uwarunkowanie historyczne to jest jedno, techniczne to jest drugie, no ale trzecie to, co wspomniałeś, czyli mamy samochód, który jakby wymaga troszeczkę wytłumaczenia. Ferrari podkreśliło to też samym kształtem samochodu, czyli dalej mamy bardzo elegancką linię, bez jakichś zbędnych elementów aerodynamicznych. Tak. Wszystkie zostały zgrabnie ukryte w sylwetce. Warto tu wspomnieć o tym tylnym spoilerze, który wysuwa się tylko wtedy, kiedy jest konieczność, czyli na przykład przy długim, szybkim łuku, nawiązanie zresztą do takiego modelu jak LaFerrari. I pomimo tego, że ta sylwetka jest bardzo ponadczasowa, bardzo elegancka, to przy 250 km na godzinę mamy tu aż 360 kg docisku aerodynamicznego. No ale gadać możemy o parametrach bardzo długo, natomiast ważne jest, jak tym samochodem się jeździ, także zapraszam. Bardzo chętnie skorzystam. Macieju, ruszajmy zatem pełnej ciszy, Uruchomię silnik, pozwolisz? bo to podobno jest możliwe już teraz. Uruchomię. To jest ciekawa rzecz. Podczas jazdy próbnej z klientami często uruchamiałem samochód, wiesz, w trybie, w którym działał silnik spalinowy. Tak, A naturalna Ferrari- rzecz, prawda? Ferrari musi brzmieć, tak? Tak. A dopiero któryś z klientów mi zwrócił na to uwagę, że to jest fajne, że dzięki temu mogę, w sensie fajne jest to, że można uruchomić go w trybie elektrycznym, Tak. że dzięki temu mogę wyjechać z garażu, nie budząc domowników, tak? Poza tym pamiętajmy, że no, idą pewne zmiany związane z emisją spalin i może się okazać, że za niedługo dzięki temu wjedziesz tym samochodem do jakiegoś europejskiego centrum miasta, tak? Gdzie będą dopuszczone tylko auta elektryczne albo hybrydowe, nie? No jest to zatem inwestycja na przyszłość. Można tym samochodem rzeczywiście będzie wjechać no zawsze i wszędzie, mówiąc najkrócej. Dokładnie A tak. teraz przechodząc do konkretów. Jesteśmy sobie w trybie elektrycznym. Jaki mamy zasięg w tym trybie? Dobrze pamiętam, 25 km? 25 km, jest ściągawka tutaj na wyświetlaczu, Okej. która pokazuje stopień naładowania akumulatora. No i mamy do dyspozycji około tam w przeliczeniu 167 koni mechanicznych, więc auto pozwoli nam się rozpędzić do około 140 km na godzinę, no i tak jechać przez pewien czas, tak? W trybie drive. W Jasne. momencie, kiedy przełączymy się na domyślnie tryb, czyli hybrid, no to on wtedy w zależności od potrzeby będzie się przełączał pomiędzy silnikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym. Jesteśmy na autostradzie, więc za chwilę będziemy mieli możliwość sprawdzenia w praktyce tego, co powiedziałeś i podróżowania 167-konnym Ferrari. Dokładnie tak. Natomiast nie musisz się obawiać tego, że nie wiem, po jakimś czasie skończy się prąd i staniesz, tak? Tak. A samochód w trybie hybrid jest nastawiony na ładowanie baterii. Zresztą w menu możesz też wybrać opcję charge, czyli tego, żeby jakby dedykowaną funkcją było ładowanie baterii. Natomiast jeżeli znowu chcesz wykorzystać pełną moc samochodu, no to jest ostatni tryb wskazany, czyli qualifying. I wtedy mamy połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym, łącznie 830 koni mechanicznych w samochodzie, który waży niecałe 1,5 tony. Skoro już to powiedziałeś, to warto teraz przypomnieć bardzo istotną daną w kontekście każdego Ferrari, czyli stosunek mocy do masy. Jak się tutaj to kształtuje? No, przygotowałem się, więc mamy
Nie wątpiłem w to, dlatego wiem, że mogę Ci zadać różne pytania i wiem, że jesteś przygotowany, jak zawsze. Mamy tutaj 1,77 kg na każdy koń mechaniczny, więc no, to jest parametr, który w każdym Ferrari jest podawany przez producenta z dumą, bo oni wiedzą, co ma wpływ właśnie na konstrukcję samochodu w stylu, powiedzmy, bardzo szybkiego go-karta. Masa jest jednym z nich, skrócony rozstaw osi to jest kolejny z tych parametrów i szereg takich rzeczy. Mamy tu też nowy system ABS Evo, szereg rzeczy, które po prostu umożliwiają kierowcy wykorzystanie potencjału tego samochodu, nie czując zagrożenia, tak? Jasne, o to tutaj w tym wszystkim chodzi. To cóż, warto teraz posłuchać tego, co mamy, czyli 6-cylindrowego silnika Piccola V12. Tyle pozwala nam ruch dzisiaj na wykorzystanie potencjału 830 koni. A brzmi nieźle, co sądzisz, Andrzej? No teraz już zacznę mówić, bo już żeśmy zeszli z wysokich rejestrów, ale ten silnik po prostu tak się bajecznie wkręca bardzo szybko na te wysokie obroty. W każdym zakresie obrotów. I to jak po prostu, nawet do dołu jak on po prostu jest pięknie dostępny gra moment na tych obrotowy. wysokich rejestrach, to jest naprawdę, no to Piccolo V12 nie ma w tym ani grama przesady. I powiem więcej, jak zrobiliśmy sesję zdjęciową i gdzieś po prostu czekałem na auto, które miało gdzieś nadjechać, to pierwsza odruchowa myśl była taka, o gdzieś tutaj super fast po prostu się przemieszcza. Potem oczywiście usłyszałem różnicę, tak, ale to naprawdę no, jest zaskakująco bliskie temu, że można dać się nabrać, tak? Dokładnie. Ten dźwięk też jest słyszalny, bo jesteśmy jednak blisko Tylnej osi, prawda? Tylnej osi, dokładnie. Jak tutaj z rozkładem mas w tym samochodzie? Tak jak w każdym Ferrari mamy preferencję na osi napędzanej, czyli tylnej. Jest dociążona, mamy tam 59,5% masy. My też siedzimy bliżej tylnej osi niż przedniej. Także nawet przy dynamicznej, sportowej jeździe jest pewność tego, że to auto nie zrobi nic nieprzewidywalnego. No, jasne, może wyłączyć wszystkie systemy i wtedy jesteś zdany na siebie. Ale dopóki pozwalasz, jednak tutaj współpracujesz z samochodem, no to jest on zaskakująco kontrolowalny. To też zauważyliśmy podczas jazdy z klientami. Niektórzy nawet nam powiedzieli, że no, auto prowadzi się tak jak na auto czteronapędowe, no bo na dogrzanej oponie tak naprawdę nie ma tutaj żadnych problemów z trakcją. W międzyczasie naładował nam się samochód z powrotem. Już do pełna, Pojawił tak? się, Baterię. Komunikat recharge completed, więc możemy podjechać sobie pod salon znowu w trybie incognito, nie wzbudzając podejrzeń. No dobrze, poza może czerwonym lakierem z zewnątrz, on się trochę rzuca w oczy. Ale smaczek Andresito mamy tutaj mały, bo często tam w rozmowach pojawia się wątek czerwonych Ferrari, tak? Tych odcieni czerwieni jest dużo, więc tak naprawdę zamówić czerwone Ferrari to tak, nie powiedzieć nic, bo trzeba sprecyzować w jakim odcieniu. A tutaj mamy odcień Rosso Imola, który był prezentacyjnym kolorem 296 GTB. Często Włosi przy prezentacji stwarzają jakiś nowy odcień, który w szczególny sposób podkreśla linię samochodu, więc tu mamy taki ciemno-czerwony metalik Rosso Imola dedykowany do tego samochodu. No i bardzo piękny smaczek. Lakier rzeczywiście jest... To jest taka ciemniejsza czerwień, prawda? On jest taki, wchodzi w taką Ciemniejsza niż wiśnię, klasyczna właśnie Rosso ciemniejsza niż klasyczna Rosso Corsa. Jest bardzo elegancki, co zapewne widzieliście na różnych ujęciach. Maćku, dojeżdżamy do headquarters, więc cóż, bardzo dziękuję za kolejny wspólny materiał. Dzięki. I do zobaczenia przy kolejnym, to już pewnie będzie na wiosnę, przy kolejnym teście kolejnego samochodu. Dzięki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.